Witajcie w kolejnym odcinku z Pani Shersów. Już tutaj Ford mniej więcej przepytany, natomiast chyba jeszcze kogoś nie dopytaliśmy. Z tym panem, tak, to ten kłótliwy mąż z kłótliwą żoną, niemniej jednak się kochają. Ach, zdobyliśmy klucz tutaj do zbrojowni. Już tam biegniemy, zdobędziemy to, co zostało. Ukryte na górze to był chyba... kufer, skrzynia jakaś, z tego co pamiętam. Żebym nie zapomniała, bo tak może się zdarzyć, to już po to wracamy. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, kurczę, czy nie na dole. Ach, tu. Tak, arsenał. Mamy? Duchowy amulet. Co daje? Co daje? Trzecie oko, nie? Duchowy amulet. Otrzymywane obrażenia są zmniejszone o 20%, ale przyrost punktów energii duchowej jest zwiększony o 40%. Jest dostępne ulepszenie, 4. poziom. Moglibyśmy mieć 5. A tu będzie nam brakowało elitarnego klejnotu. Nie! No dobra. Tu czytaliśmy. Więc czeka nas rozmowa z kapitanem Penningtonem. Ktoś mógł tu by żartobliwie przekręcić jego nazwisko. Okej. O proszę, ona tu coś miała, bo troszeczkę ominęliśmy to pomieszczenie. To jest zamknięte. Aha. I tu też jest zamknięte, prawda? Coś tam jest, jakieś kurcze beczki do rozbicia i inne rzeczy. Tu jeszcze nie mamy wstępu, ale czy my weszliśmy do środka? Tutaj? Możliwie wchodziliśmy, no bo zaskoczyła nas tutaj rozmowa ze sprzedawcą z Bostonu, który strasznie tęskni za tym miastem. A tu była, czy tu była lekarka? Nie wygląda na to, ale wejdźmy zobaczyć. Ach nie, Captain Pennington. tu już jest kapitan. Okej, z nim jest mocno gorzej. Time at all. Captain Pennington, sir. Mr. McWraith, you live. There's work to be done. Work. You had work. A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Co on próbuje tu zbudować? Schron? Welcome to the last stand, McWraith. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. Ja teraz go poznaję. On był taki fajny, konkretny. Poznaliśmy go w New Eden razem z Twardą. I on wylądował w forcie. Teraz pytanie, czy on się tak załamał po tej naszej nieudanej próbie wypędzenia koszmaru? Jakbyś nie chciał działać, ludzie są gotowi do walki, no to wiadomo co nam. On jest całkiem załamany, coś mu dolega.
Ludzie są gotowi do walki. No nie powiedziałabym, prawdę mówiąc, kto tam został z tych ludzi. I wszyscy mają jakiś problem ze sobą. Może oprócz tej sprzedawczyni z tym swoim kramem. It is if you will not act. You're the officer, take command. Surely you can't intend to do nothing. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. Jakieś wieści z okolicy. As the commanding officer, you must know all the local lumps and bumps. The lumps and bumps can smooth themselves. I have other priorities. Pytanie jakie? Tell me more about yourself and your career. I did my duty and had the fortune to return alive. That's all. We who are intimate with war tell no tales. I thought that too. I was wrong. Silence allowed my ghosts to prosper. 'Tis good to tell our stories. If ever I do tell, I'll not be telling you, son. No dlaczego akurat nie z nami? Czemu teraz jest tak do nas nastawiony? Why did you come to New Eden, Captain? Why here? Far from the many wars we fight, you Right now. mean? I'd shot enough Frenchmen and more than enough Indians. Did no one come with you? Keep to your business, son, not mine. It's just there's a portrait hanging on the wall. A family. I had a wife and daughter once. I'll not entertain you with their story. Fair to say your tactical retreat from New Eden town has not served you. The town was doomed to fall to the curse. We disagreed on everything. There was nothing left to do but leave. We did not know there'd be no escape. Millsmith gathered the board and the governor let the affair flock to him. We never agreed on anything in the first place. A my spotkaliśmy gubernatora. I came across the governor and his flock. They're in the harrows. The fields are in a pitiful state. As is the rest of New Eden. Death hangs upon the wind and courses through the waters. Siostry. The new Smiths are holed up in the woods, planning soon to leave for Boston. Przecież They zmieniły may leave for zdanie. Boston, but the curse will follow. The curse will follow until their backs are against the wall. Przecież Kate powiedziała, że jednak zostają. Jak się tu sprawy mają? No, widać bardzo depresyjnie. How do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. Ludzie mają nadzieję. Jeszcze powie, że niech się jej wyzbędą. Musisz przynajmniej spróbować. Powie, że próbował? Folk have little enough hope, and you're leading them further into the darkness. I've heard the whispers, the murmurs, the plotting from the shadows. We hold till the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you, and the time you bought us, the agony will be all the slower.
permission to take my leave, Captain. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the King's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. Mamy wskazówkę do Helen. Helen Priest nigdy nie doszła do siebie po śmierci swojego męża, Sebastiana. No całkiem możliwe. Tu nie udało nam się zdobyć żadnej wskazówki. Ale i istota. Istota w kopalni? Pytanie. Gdzie jest ten kurczę dziedzic? Gdzie on się ukrywa? Miał kiedyś żonę i dziecko. Trzeba mu pomóc. On nie był taki, no, nie wiem, jakby stracił ostatnią ochotę do życia. On the one hand, a captain beaten by the world. No właśnie. Kurczę. On the other, his rival, haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful specters. Behind all the shit, there's something else. Something darker. Pytanie. Co będziemy mogli z tym tematem zrobić? Teraz pójdziemy się przespać. Could be worse. We have enough Bibles for Hugh Bachelor. What do you think? Don't ask me. One is already too many. Ej, ale przecież my oddaliśmy Biblię. Kolejne możemy oddać? Dziwna sprawa. Jezu, ta muzyka, niech ona się zmieni, bo... Ewolucja. Zerknijmy tutaj. Miałam tu zrobić porządki, ale jakoś tak za dużo tu nie pozmieniamy, bo mamy 1 punkt. Riposta, ataki po sparowaniu. Ataki. Plan awaryjny. Idealna zamiana, no właśnie. Nie możemy tego tak wykorzystać. Tu też tylko podmienimy, prawda? Dokładnie, bo tu wszędzie jest para. Ewentualnie tu coś. O! Obrażenia zadawane przez Reda są zwiększone do 15%, im wyższy jest poziom paska zdrowia. Wygnanie wroga zwiększa obrażenia następnego ciężkiego ataku. Maksymalna liczba użyć wywaru zostaje zwiększona o 1. Kurczę. Jak tu wydać punkty? Więc ekwipunek to na pewno. Mamy tutaj jakieś ulepszonka, prawda? Wypicie wywaru podczas walki powala okolicznych wrogów. Fajne to fajne, więc sobie ulepszymy. Elitarny. I będziemy mieli poziom 7 na relikwie i na pewno pierścień Antei. Czyli objawienia zużywają 5% aktualnych punktów zdrowia, ale zadają zwiększone obrażenia. Wybuch, usiedlenie, skok. A więc teraz odpoczynek.
który nam się po prostu należy. Banishers, may I have a word? Helen, something wrong? Apologies for disturbing your rest. I'm afraid it can't wait. What did you think of the captain? I saw an officer alone. A proud man turned to stone, perhaps by years of war. I saw a broken man. I did not see the tyrant you described. Inaction is tyranny. He will not act, but nor will he get the hell out of the way. I do not disagree, but the captain needs help. I too was a soldier, broken and haunted. With Antea's help, I recovered. Pennington may need the same. Leave Pennington to me. The good folk of the fort need your help. You are banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not. And while we deal with the hordes of angry spectres, what shall you be doing? When the mines are purged, I'll oust Pennington. No nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. No widać, że Helen zależy, ona działa i w ogóle, ale jemu trzeba pomóc po prostu, bo on taki nie był. Wieści z okolicy. Much goes on around here, and you seem to know about all of it. I try, and I could do something about it if the captain was out of the way. Jaki jest stan morale? How's morale about the fort? The fort has known better days. Not many, mind. It's always been miserable. Folk deserve better. They fought so hard and lost so much. The captain must show them a future. What brought you to New Eden? I came with Sebastian. Willingly, mind you. My father was a soldier. I knew there'd be travel. Sebastian courted me for 3 years. I swore when we married I'd follow him to the end of the earth. And here we are. Czyli Sebastiana tu tak naprawdę przywiało. Chorzy górnicy w takim razie. Is it your belief that Pennington's quarantine lies at the heart of the problem here? That this is why the dead rage so? What else? He walled them in. Miners, nurses, soldiers, the healthy or the sick. He buried them all. And then he lied about it. I'll brook his callous cowardice no more. Ej, ale to grubo, że ich tak po prostu zamknął tam i nie próbował im pomóc w żaden sposób. Nie próbował ich wyleczyć. How goes it with Sebastian? I'm not sure. I had never let go of my grief. I was bereft, empty. His absence gave me substance. I clung to it. Useless, really. My husband died in the dark with nothing but my handkerchief to soothe his last moments. And now, he's back. If each worthwhile thing in life is to be lived, and then when it is gone, to be grieved, then what now? I have to believe our love is enough. Love is hard work. We are bound to grieve all the different versions of ourselves. And theirs. I try to hold him and cannot. It taunts me. It was almost easier when he was gone. All things are fleeting. Gaze upon the ghost you love, and you can't deny it, bitter though the thought may be. Yes, 'tis a blessing and a curse. Yet against all reason, we persist. Let us make the most of time remaining. Where do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows?
Underground again. Wonderful. If it soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden Town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. Deborah? We should go. Then it's agreed. When you're ready, you'll investigate the mines. Take the hoist to the waterfall, near the outpost you first found me. From there, it is not far to the tunnel. Keep your wits and all your luck about you. Zapomniałam jej imienia, ale coś się stało z żoną naszego zmarłego przyjaciela z New Eden. Czy ona uciekła stamtąd w ogóle? Kilka lat temu kapitan Pennington kazał uwięzić niewinną kobietę. Istota. Widma w kopalniach żywią urazę do kapitana. No wcale się nie dziwię. No kurczę. Jeszcze raz powtórzę. Zamknąć kogoś, odizolować. Okej. An innocent woman jailed. Strange. The captain doesn't strike me as a petty tyrant. Helen is right. The truth lies down there, somewhere. I suspect Deborah is at it again. No właśnie. I A mean, as wolf pelts go, it's pretty. We'd have more than enough of them. Folk in Boston are not short of wolf pelt. What do I do with this? You're a merchant. Sell it. I'd sell sunshine to the Spanish, but that is not the problem. We've more than enough wolf. Bring me a bear, and we'll talk. A bear? I could get 20 pieces of 8 for a bear pelt, if it were in good condition. I'll pay you half that. Half of 40 is 20. I'm the one risking my life out there. I'll take the 20. It's a fabulous plan, and I'm so pleased you thought of it. An excellent plan indeed. I see only one problem. There is no bear. Not out here. They're all gone. Gone to Boston, perhaps, to sell their pelts. Well then, when No they return, they swings, shall be no naked those. and rich, Andrew and I shall White, sell two them of wolf. Oh, let's remember to set lead aside for the captain. tutaj ciekawa rozmowa się wywiązała. Ty to jesteś jednak... Tu jest przybiegły jegomość. Ta tutaj sobie rozważała, co musi dla kapitana zostawić. No i to pewnie będzie Deborah. Czekajcie, w którą stronę my mamy się udać w takim razie? Miłość nie przypadnie, znajdź sklep. No i dalej nie wiem, gdzie on jest. A tu mamy, dostępny jest przypadek nawiedzenia. Nawet nam odpocząć nie dadzą. Czekajcie, spróbujmy jeszcze się za tym sklepem rozejrzeć. Can't kill it, but you can slow it down. Okej. Boże, ona musi pierwsza po tych schodach. O! Coś nowego. You've saved our sorry asses, sir. Of that, there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You all right, soldier? You look drop dead weary. The dead don't sleep, do they? And me being asleep won't stop 'em coming. Your comrades think you're too scared to sleep. You should prove them wrong. I don't give 5 shites what they think. They may tend to their own duty while I tend to mine. To jest ten nasz przypadek nawiedzenia. Wdepnęliśmy w to przypadkiem. Let's cut to it. I think you're haunted. The good news is that I can help. The Banisher thinks I'm haunted, does he? Nah, I ain't important enough to be haunted. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. Jakieś wyrzuty You heard the sumienia? man. He wants no help. I see no reason to force it on him. For now, at least. Peaceful watch to you. Coś tu jest na rzeczy.
Aha, to on tutaj sobie wdepnął... Nie, to jest inny. Mate? Teodor. Okej, z nim już I'll be rozmawialiśmy. on my way. And may the way be good to you, mate. Mate. I teraz tak, ta tu chodzi. Tu nie wejdziemy. Gdzie może być jego sklep? Gdzie on siedzi? I'd like to help him. Old soldier and all. All right. Let's start with his billet. Dobrze, jego kwatery to za moment. Tu się nie możemy dostać. Czy ona może on u niej siedzi? Mam wrażenie, że już zajrzałam wszędzie. Right. Andrew's things. Where are yous? List szeregowca Talbota Williamsa numer 2. Moja słodka Etyl. Niektórzy z moich towarzyszy są chorzy. Nic nie mogę dla nich zrobić, choć chciałbym, nawet mimo mojego obrzydzenia. Matthew spędził noc u boku pielęgniarki, pomagając. To dobry człowiek, chociaż małomówny. Jest mi zimno, jestem głodny, jestem zmęczony. A my przed sobą jeszcze walkę. Twój Talbot. No, keep looking. Poezja szeregowca, żołnierska choroba, lewa strona. Cienie zaczynają śpiewać, niebo się uwali, dni w noce zamieniają. Widma stoją u bram, słyszę je drapiące o nie. Mogę biec, ale nie wiem, ale wiem, że nigdy nie ucieknę. Cienie są moimi przyjaciółmi, słyszę jak wołają me imię. Wytrapane. Wytrapane. Jestem jedną żywą skorupą bez duszy, duchem nawiedzającym własny dom. Prawa strona. Kroczę w kierunku śmierci, wydaje ostatnie tchnienie, matka ma zwykła mawiać, śmierć to jeno horyzont. Zwykłem się bać, ale czas nadszedł, by słońce me zaszło. Ja Water pierdzie. poems. They ruined me. Not here. List od siostry Kotona. Mój najdroższy Kotonie. Wiem, że minęło dużo czasu i wiem, że prosiłeś mnie, abym już do ciebie nie pisała, ale wiedz, że złamałeś mi serce w dniu, w którym poprosiłeś mnie, abym przestała się z tobą kontaktować. Spróbuję po raz ostatni. Przykro mi słyszeć o twojej chorobie i mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia. Errol i ja mamy córeczkę. Wiem, że nigdy nie zaakceptowałeś mojej miłości do niego, ale jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Nasze dziecko nazwaliśmy Mary, tak jak nazywała się nasza ukochana babcia. Mieszkamy w pięknym domku, mamy krowę i 7 kur, a Errol znalazł pracę jako kowal. Nie jest to łatwe życie, ale mamy jedzenie na stole i ogień w kominku. Czuję się szczęśliwa i kochana i chciałabym, żebyś czuł się tak samo. Postaram się wysłać ci trochę pieniędzy. Czekam na wieści od ciebie, twoja zmartwiona siostra. Banisher Rule 92. By a man's things shall you know him. I think you've made that one up. Medal. Na cześć odwagi Andrew White'a, Wojna Króla Filipa 1678. Niech Bóg błogosławi króla. Award given to a brave soldier. I believe we've found Andrew's things. List żony Andrew White'a do Andrew White'a, Fort Jericho. Mój ukochany, piszę do ciebie ten list, abyś nie martwił się o naszą sytuację. Rodzice przyjęli nas z otwartymi ramionami. Mama tak się ucieszyła na widok wnuków, że przygotowała prawdziwą ucztę. Ojciec trochę ponarzekał, jak zawsze. Nie może się doczekać powrotu spokoju, ale i tak bardzo się cieszy, że ma mu kto pomóc w polu. Nigdy się do tego nie przyzna, ale jest dumny z naszych 2 silnych synów. Poza tym Izaak i Abraham są całkiem zadowoleni z powrotu do Providence. Mówią, że tutaj życie jest mniej surowe, a ja mogę się z nimi tylko zgodzić. Nie mogę się doczekać powrotu do ciebie, kochanie. Boję się, co może się z tobą stać. Myślę, że już najwyższy czas opuścić New Eden na dobre. To miasto jest przeklęte. Zawsze ci to powtarzałam. Mam nadzieję, że masz się dobrze i że twoje koszmary nie nawiedzają cię za bardzo.
Nie zapomnij o lekach tej pielęgniarki. Mimo odległości nadal śpiewam każdej nocy, mając nadzieję, że moje piosenki jak zwykle do ciebie dotrą i cię uspokoją. Kocham cię z całego serca, twoja żona, Corina White. Czyli on już te koszmary miał wcześniej. I list z awansem Andrew White'a, 16 lipca, do szeregowego Andrew White'a z milicji Massachusetts. Pod rozkazami porucznika Penningtona, szeregowy White, mając na uwadze twoją niedawną waleczność na polu bitwy, za radą swojego porucznika otrzymujesz awans na stanowisko współmierne do twoich umiejętności. Odtąd będziesz sierżantem werbunkowym, odpowiedzialnym za uzupełnianie naszych sił dobrze wyszkolonymi ludźmi, początkowo do obozu w Haverhill. Pułkownik Adart. This is our best lead yet. Maybe we missed something in the infirmary. Maybe. After that, we might look for his train band record. To by było chyba na tyle, czyli wracamy do lazaretu. Czyli co, on czuje ciężar tego, że werbuje tych chłopaków, oni potem giną, czy jak to rozumieć? To tutaj? No właśnie, to nie tu. Zjedziemy? Chyba powinniśmy tędy zejść, z tego co pamiętam. Powiem wam, że myślałam, że to może będzie jakieś wejście. Kurczę, do kopalni. Ciekawe, gdzie tam pójdziemy. Not listen to another moment of your ranting. Tis no rant, woman. Pennington's backbone is gone, and we're all suffering. The captain's a war hero. Have respect. Respect. Ellen Priest sets out into the wilds in search of our salvation while the captain rots in his office. I know who to respect. What do you... The store. Ferdinando's? Tutaj. How much respect does that... Zamknięte. Closed. Day it, Captain. Are we in the right place? Try next door. Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. Akt własności niniejszym odnotowuje się i potwierdza, że własność sklepu dotychczas znanego jako własność pani Rebeki Hardgrave przechodzi teraz w całości i bez obciążeń na Ferdinando Millera. Fakt ten został potwierdzony przez odpowiedni organ prawny i powinien zostać poddany rejestracji zgodnie z odpowiednimi wymaganiami, gdy pozwolą na to okoliczności. Kawałek drewna wyrzeźbiony w formie amuletu, ale jeszcze nieukończony. On się przed nią zabezpiecza, He's prawda? making protective amulets. No właśnie. He's making useless trinkets. A jednak ona nie może się dostać. No właśnie. What is he afraid of? What don't we know? Let's search the store. Fardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. He's organized. Disorganized traders lose money. To by było na tyle. A tu? Nie! Nie! To mnie tu troszeczkę porobili. Co my mamy tutaj? Wóz. To nam nic nie da. Tego wozu nie mogę przyciągnąć bardziej. Aha, okej. Okej. No, powiem wam, że jeszcze do tej pory nie posuwaliśmy się do takich rzeczy, żeby komuś się
Oho. Chciałam powiedzieć, żeby komuś wchodzić do sklepu, do domu. Chociaż może. O. Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. Testament Rebeki. Ostatnia wola i testament. Ja, Rebeka. Hardgrave w mieście New Eden, będąc zdrowa na umyśle i zdecydowana, zapisuję Ferdinando Millerowi na wypadek mojej śmierci cały mój majątek, w tym między innymi następujące przedmioty: jedno pudełko na biżuterię, obrazy i lustro, zbiór książek, cały mój bagaż i jego zawartość, zestaw do kaligrafii, różne meble, wszelkie środki pieniężne znajdujące się w moim posiadaniu lub w moim sklepie lub w jakimkolwiek banku. Rebecca's will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. Touch my money and I'll drop you. Ooh. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher. Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. Nie powiemy, że przysyła nas Rebeka, tylko że nawiedza cię Rebeka. I spoke to Rebecca. 'Tis she who haunts you. Wow. She sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Was she lying? You inherited her estate. Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. Ma towary. Stuff looks good. Let's trade. Now, my friend, we are conversing. Neutralne. Co on tu ma? Futro. No kupmy trochę tego futra. Ale może nam coś powie o okolicy. The storekeeper hears much. What do you hear, Mr. Miller? I'm a busy man. If you've a question to ask, then ask it. How are things in the fort, by your estimation? Look around you. Things are desperate. Have you heard the sound of their bodies crashing against the wood? I am a man of courage. I have endured much. But this, it undoes me. I don't know what you people have done to this country, but there's little hope and no way out. Co wy zrobiliście? Opowiedz nam o Helen. What think you of Helen Priest? I don't think of Helen Priest. I stay out of her way. I hope she'll stay out of mine. Kapitan? What can you tell me about Captain Pennington? He has no problem with me. I have no problem with him. He respected Rebecca's wishes. He gave me what was mine. My freedom. Her estate. He saw me as a man and signed the papers to say so. And when them who saw different complained, he laid down the law. Okej. A kto narzekał? No właśnie, twój dom jest dobrze chroniony. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? A i You tak tu poked about my wleźliśmy. house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet.
None of it works. Pretty though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. Farewell to you, Mr. Miller, sir. You know where to find me. If you're buying, I'm selling. On się jej boi, tylko pytanie, co jest powodem? Kurczę, jeszcze amulet. A, bo kupiliśmy skórę, prawda? A nie, musiałam to po prostu przegapić. No dobra. Najgorsze jest to, że wszystkiego nie przeczytaliśmy. Ostatnia wola, czytaliśmy to. Tego nie sprawdziliśmy. Poczekajcie, tu jest testament i tu jest testament? Tu widzieliśmy. Teraz możemy wyjść normalnie. Jak kurczę He'd sold złodziejaszek. it all. Everything she'd owned. And fast. Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us. Ale my teraz do lazaretu. Coś tu jest? Jest. Raport medyczny Andrew White'a, część 2. Notatki o pacjencie. Wrzesień. Koszmary senne pacjenta nasiliły się. Jest bardzo niespokojny i pomija posiłki. Wyjazd dzieci z New Eden, a tym samym rodziny szeregowego White'a spowodował u niego straszliwą bezsenność. Pacjent stopniowo zaczyna więcej sypiać. Mieszanka niektórych ziół wydaje się trochę pomagać w zasypianiu. Mniej koszmarów, pacjent jest jednak bardziej niespokojny, nie chce rozmawiać o mężczyźnie, którego widzi w swoich snach. Mężczyźnie. Szeregowy White spędził kilka nocy w izbie chorych, zaczyna cierpieć na demencję. Ataki nie trwały jednak dłużej niż pół godziny. Pacjent uspokoił się, ale nadal nie śpi. Mówi o cieniach i postaciach pojawiających się czasem w nocy, kiedy nie śpi. Niespokojne majaczenia są znacznie częstsze. Śpi bardzo mało. Coś chyba obudziło w nim stare, bolesne wspomnienia. Szeregowy White nie ma odwagi o tym mówić, ale zdaje się rozpoznawać postać, która prześladuje go w koszmarach. 13 years is a long time to live haunted. Duch jest słaby, albo ofiara musi być bardzo silna. White must have a will of iron. Kept it to himself. Must have been hellish. Any idea who this ghost might be? You may know a soldier by his trail of dead. Could be anyone. Czyli teraz do zbrojowni. A zbrojownia. Zbrojownia, a nie arsenał. Tu nas nie było jeszcze. Pretty empty armory. A nie Looks like byliśmy. someone's been living in here. Tylko pytanie, na górę? Nie? Aha, tu jest tak, budynek jest ruiną. Znamy to. Na dół, no właśnie. Storeroom. Locked. I co teraz?
Ale pokazuje nam do góry. To jest ciekawe. 8, 7, 6, 5. Czemu tego nie widzę? Woń z okopu. Albo ja nie jestem wcale w dobrym pomieszczeniu. A na górę da się wejść? Nie. We have enough. Leave me alone. Do you think only of yourself? Because no one else will. Tu jest jednak góra, tylko jak tu się dostać? O Boże, bo to jest ten budynek jednak, o którym cały czas myślałam. Tylko ja go pamiętam od tej strony. A nie od przodu. Raport kapitana Penningtona o Florze Abbott. Niejaka panna Flora Abbott dołączyła do milicji, aby walczyć z potworami. Potrzebuje każdych zdolnych do walki rąk. Im pewniejszych, tym lepiej. Panna Abbott wykazała, że jej ręka jest pomniejsza niż pewniejsza niż jakiegokolwiek mężczyzny, strzelając w naparstek na słupku z pełnych 200 kroków. Zostaje niniejszym wciągnięta do milicji. Ci, którzy z tego powodu narzekają, wśród nich głównie Theodore Shepard, mogą iść do diabła. Czyli to nie to. Theodore Shepard dołączył do milicji, to weteran z wojny króla Filipa, jest najlepszym strzelcem, jakiego kiedykolwiek widziałem. Mniej godna podziwu jest jego arogancja, ale podejrzewam, że te dwie jego cechy są nierozłączne. Do wszystkich, których to interesuje. Siostra Anne Winks jest najlepszą pielęgniarką, jaką można sobie wymarzyć. Urodziła się, żeby pomagać innym. Nie wiem, jakby sobie bez niej poradzili chorzy i ranni. Nie wiem też, jakby sobie poradziła bez chorych i rannych. Dobre. Czekajcie, jeszcze zobaczymy, czy są inne. Tu coś jeszcze jest. W przypadku kłopotów i lub sporów, niech ten raport stanowi dowód, który rozwieje wszelkie wątpliwości. Pani Helen Priest to wspaniała kobieta, waleczna i zdolna. Fort dobrze sobie dzięki niej radzi. Ale radziłby sobie jeszcze lepiej bez niej. Mimo wszystkich jej atutów brakuje jej tego jednego najbardziej podstawowego – lojalności. No dobrze. I tu mamy notatkę o Penningtona na temat White'a. Zeszłego ranka wziąłem 12 ludzi i wyruszyłem z Portsmouth w poszukiwaniu jednostki milicji z Plymouth, która nie wróciła po 3-dniowej misji patrolowej. Po połowie dnia jazdy na północ natknęliśmy się na ich szczątki. Tylko jeden z nich ocalał. Kiedy opowiadał mi o szczegółach zasadzki Indian, w którą wpadł ich oddział, byłem pod wrażeniem hartu ducha tego młodego szeregowca. Andrew White jest obiecującym i piekielnie silnym żołnierzem, który pod moim dowództwem dołączy do milicji Massachusetts. Zostanie również odpowiednio wynagrodzony za swoją odwagę. Czy on wymyślił jakąś historię, a po prostu się na przykład schował, czy... Teraz ma A wyrzuty. metal trinket to mark a life of sacrifice. I bet he'd rather have his sleep bag. At least he made it home. Aye. And he didn't. I'll talk to Andrew. Might perk him up a bit. You should have had your breakfast, friend. Anyway, greetings. Nie wiedziałam przez moment, co się stało. I'm Antea Duarte. This here is Red McWraith. We're banishers.
Now, who are you and what do you want? You chose to manifest. Why is that? Are you looking for help? Może mu wycięli język. Who are you? Albo podcięli gardło. This isn't gonna be easy, is it? Are you the ghost haunting Andrew White? Is that a yes or a no? Mute ghosts take forever. This is pointless. We're hunting in the dark with no light and no spoor. First, you have to find out what's keeping him from speaking. Andrew won't be much help. But if our friend here can't tell us what he wants, maybe he can show us. Do you want us to follow you? I think he wants us to follow him. He left stains. Clever. I'll keep an eye out so we don't lose them. Okej, gdzie te skazy? Tutaj. This is pointless. Over here. I'm reminded of one of my first cases. The ghost was mute because the person haunted refused to talk. So this one is mute because of Andrew. I don't know. Maybe. Ciekawe, gdzie nas to zaprowadzi. O! He wants us to follow him. Do jaskini, prawda? Jak zwykle. Here, we can go on. The ghost haunting Andrew seems weak. Drawing out the torture the better to enjoy it? Or holding itself back, afraid to feed too much? If mine had been so kind, maybe I'd have slept night. I'm jealous. Don't be. These ones are the worst. Years withering, decades even. It's an awful way to go. Oczywiście. I'm right here, you know. Our friend the ghost could have shown us a safer route. Or he's just playing with us. Może wcale mu się nie podoba, że próbujemy uwolnić. O! White'a. Od jego wpływu. Aha. Our new friend is waiting for us. Byliśmy w tym miejscu? Nie byliśmy. W ogóle nas tu nie było. Tak wiem, ale... I'm right here, you know. Odkryjemy to sobie od razu. This spectral nest needs to be cleansed. Ale to później.
Ciekawe, gdzie on nas prowadzi. Spectral writing on the wall. See for yourself. Jest ich grób. Joshua Gouge, gone too soon. What's it going to say? Joshua Gouge outstayed his welcome. Nigdy cię nie obwiniałem, przyjacielu. So Joshua is not here for revenge. Musisz wytrzymać. He's leading us somewhere. Przyjacielu, przebacz sobie. Bądź silny dla mnie. A tu? Musisz żyć. Odwagi. Over here. No to będzie przyjemniaczek. No chyba nie. O ty, dziadu. Have a bit of this. Joshua looks kindly on Andrew. What were they to each other? Brothers in arms, man. You never feel as close to a mate as when you fight by his side. You fight for the man beside you, not for money, not for a king. For your mate. You have friends from the war. First I've heard of them. They lost contact. Maybe when this is over, I'll look them up. Most young men are taught to dream of war. And when they get there, they dream of home. They're not busy fighting and dying, that is. I'm losing the trail. Hold on. Okej, prosto. Więc skoro nie w lewo, to może w prawo. Our new friend is waiting for us. Jak sobie ładnie mruczy, co? Wait, the stain is fading. No dobrze, moi drodzy, żeby nie było za długo, resztę drogi za duchem zobaczymy sobie w następnym odcinku i pewnie dokończymy tę sprawę, plus zajmiemy się tym sklepikarzem. Pewnie wrócimy do naszego ducha i zobaczymy, co ona będzie miała do powiedzenia. Ja wam w każdym razie dziękuję serdecznie za ten odcinek i oczywiście zapraszam was na kolejny. A do tego czasu trzymajcie się. Hej, hej!